Dzień dobry, kochani telewidzowie. Witajcie w kolejnym odcinku telenoweli dookoła nas. Dla tych, którzy nas nie znają, przedstawimy się. Ja na imię mam Mirek. Beata? I co pani w dzisiejszym odcinku planuje robić, pokazać nam? Bieżące prace w Porządkowe. ogródku. Porządkowe też. Czyli pielenie, koszenie i tak dalej. Tak. Posłuchamy śpiewu ptaków. A to najlepiej z rana albo pod wieczór. Tak. Dobrze, w takim razie nie zwlekajmy, siadajcie sobie wygodnie w fotelu i zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Chciałam Wam pokazać bluszcz, który jeszcze niedawno miauczałam, że przemarzł. To znaczy on przemarzł, tylko był bidny, wyglądał tak niepozornie, a teraz odżył i rośnie. Tutaj nam rosną rudbeckie i werbena patagońska. Troszkę jej nie idzie, ale rośnie. Ubolewam, bo w tym roku bardzo kiepsko kwitnie kielichowiec. On przemarzł, bidulek też. I teraz jego kwitnienie to jest takie bardzo skąpe, ubogie. No ale trudno. Jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj nam coś podkopuje. Chałupkę. Nie wiemy co. Musimy to zasypać. A do kogo ty gadasz? A tu proszę. Z kim? A myślałem, że z kimś rozmawiasz. Oczywiście, że rozmawiam z widzami. No to doskonale. Trajkocze jak zwykle. Tak Posypuję. nakręcona. Proszę? Posypuję Dobrze. drugą część. Pierwszy raz, kochani widzowie, posypywałem w kwietniu. Tak jest zalecane. A ta druga część w czerwcu. Czyli mamy czerwiec. Zgodnie z planem posypuję. Dobrze. Jak Ci idzie? Dobrze. Świetnie. Mówiłaś, czym posypuję? Nie? No to proszę powiedzieć widzom, czym posypuję. A to znowu będzie lokowanie A produktu. co tam? Podsypuje Irek Jaromirą. Zobacz. Kompleks. Jaromira kompleks. Już przekwitły rododendron. Tak, one są piękne, ale one tak krótko kwitną. Trzeba oberwać kwiaty. Oberwa. Tak? Tak, Obiecujesz? tak. No dobra. Fajnie. A tutaj zobaczcie, jak fajne liście nowe ma Przyrosty. przyrosty. Rododendron. I jeszcze przy okazji, jak już jesteśmy tutaj na tyle, to Wam pokażę, jak wygląda nasza azalia, którą niedawno przesadzaliśmy. Ona po prostu odżyła. Odżyła dziewczyna. Wygląda fenomenalnie w porównaniu z tym, co było. Nie wiesz czasem, o Jezu. Proszę? Nie wiesz czasem. Ja nie będę mówiła co takiego jakby ciągu dalszego tego, co powiedziałeś. Bo to nieładnie. No co? Piękna jest. Rośnie bez porównania lepiej niż tam, jak rosła na przodzie. A tak. Bo tam to ona malała. Zdecydowanie tak. Tak, jeszcze też ubolewałam nad perukowcami. Jakoś sobie tam radzą. Tutaj ten zielony. Najprawdopodobniej te dwie takie te gałęzie, pniaczki. Albo przemarzły, albo uschły. Zobaczymy, na razie ich nie wycinam. Dam im szansę. Jak nie, to zdążę ich wyciąć, bo to zawsze w każdej chwili można. A już jak się obetnie, a jakby miało żyć, to już nie odrośnie. Prawda? Oczywiście. No dobrze. To rób sobie, to my Ci już nie będziemy przeszkadzać. Okej. Pa, pa. Pa, pa. A co ty, Beatka, się tak w krzakach zaszyłaś? Bo znalazłam dwa kwiaty peonii, takiej różowej, prześlicznej, z jakimś robalem w środku. O, fu, Szukasz robala?
Nie, znalazłam go, nie muszę go szukać. Słuchaj, a tych różowych kwiatów to w ubiegłym tygodniu nie było. No nie, one dopiero teraz zakwitły w tym Ale tygodniu. śliczne, ale pięknie. Ale te też są piękne, te jasno-różowe. Jak najbardziej. No tylko dlaczego one się tak aż poukładały tam? No nic, no trzeba ich jakoś podciągnąć. A te tutaj jeszcze są nierozkwitnięte, te niektóre pąki. Także będzie ich więcej. A śliczne są. Piękne. A ja jeszcze jedną rzecz widzę taką śliczną. Jaką? Rękawiczki twoje. A, no tak, rękawiczki są takie typowo ogrodnicze. Fajne są. Ja je dopiero kupiłam, więc nie wiem, co one będą sobą reprezentowały. A Zobaczymy. ile masz par? Dwie, ale tamte mają inny kolor. A na moje ręce wejdzie? Nie. Przykro mi bardzo, na twojej łapki nie zmieszczą się. W ogóle nie są jakieś za duże. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały, bo są podgumowane. Dobra, temat rękawiczek chyba sobie odpuścimy. No co, sam zacząłeś? No tak. Dumna jest w ogóle dzisiaj, taka dumna, bo ma ładne rękawiczki nowe. No, piękne. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Dobrze, to proszę nam powiedzieć, co ty teraz robisz. Wiesz co, wycinam albo po prostu wyjmuję kamasję, bo ona już dawno przekwitła. Tak naprawdę w tym roku można powiedzieć, że nie kwitła i tworzy bałagan. Niesamowity bałagan. I tylko tyle, że mi tutaj chwasty przerastają z tego, więc postanowiłam ją po prostu delikatnie usunąć. Jednym słowem robisz porządek w nią. Tak. No w tym roku fatalna była. Fatalna. Nie wiem, co jej się stało. Ale żelaźniaczki, proszę bardzo, tutaj jak pięknie będą kwitły, zaraz będą miały kwiatki. Także A w przyszłym roku... bodziszek tam Aha. też. No widzimy, no nie musisz nam pokazywać, że wiemy, co to jest budziszek. Poważnie? No tak. Znaczy, no tam pewnie widzowie wiedzą, ale Coś chciałeś powiedzieć? nie, absolutnie. No ja myślę. Absolutnie. Obcinam peonie. A ty umiesz obcinać przekwitnięte. peonie? Proszę? Ty umiesz obcinać peonie? Nie wiem. Okaże się. W Jak przyszłym to się roku. okaże? A Czy może to się zakwitną? obrywa, a nie obcina? Nie, obcina się. A te kuleczki niebieskie w sensie cząstki też obcinasz? Tak po drodze będziesz leciała? Nie. One są piękne. Jeszcze mają czas. No już obcięłam. No to dobrze. Pięknie wyglądają te A czosneczki. powiedz mi, te niebieskie Super. tutaj, takie kwiatuszki, bardziej fioletowe. Ja co prawda kolorów za bardzo nie odróżniam. Jak to facet. No. Ty mówisz o tych? To? Tak, o tych. Czyściec. Właśnie miałem się ciebie spytać, co to jest. Czyściec. Bardzo ładny. Mi się podoba. Pomijając kwiatki, które są bardzo ładne, to moim zdaniem on ma prześliczne liście. W ogóle te liście są takie jakby takie skórzaste. No w kącie taki trochę posadzony. No właśnie, trochę w kącie. Mucha mi wpadła w oko. O Jezu. No trudno. Masz muchozol? No muchozolem. Ja pierniczę, ja nie mam siły do ciebie. Ja skoczę po muchozol. Nie, poradzę sobie bez muchozolu. Właśnie myślałam, że to będzie niższe, a to nie wiem, co to jest. Jak Ale to, ja co to sadzisz później- i nie wiesz, co sadzisz? Znaczy, wiedziałam sadząc, a teraz nie wiem. Ojej. Ale wezmę sobie zaraz telefon i wylukam, co to jest. Ale wydawało mi się, że to będzie niższe. No i dlatego to tu siedzi. Słuchaj Batka, a my stoimy tak przy serotinie, wiciokrzew. To on już zakwitła, wiciokrzew serotina. Wiciokrzew serotina. To Ale przejdziemy. uważaj Chyba na jeszcze nie głowę. całkiem, nie? Nie, ale już niedużo mu brakuje. Oj, fuj.
bo tutaj to wszystko takie te oto, to już są kwiatki i one pięknie rozkwitną. Przepięknie i ma ich dużo. Ale Ubolewam. w ubiegłych latach to był problem z serotiną właśnie. Ale no co w ubiegłych latach? Przecież, nie wiem, 2 tygodnie temu, co były mszyce? Ale nie o tym mówię, w ubiegłych latach one w ogóle słabo A, kwitły. o to ci O to chodzi. On praktycznie w ogóle nie kwitł. Ale on miał wtedy chyba za sucho, tak mi się wydaje. A dla mnie on jest przepiękny. Ale go jeszcze musisz potraktować. Ale ja już go traktowałem. Kiedy? Dzisiaj? Oczywiście. Aha, Mówisz o mszycy. tak. To przepraszam. No, ile razy? U nas już kolejny dzień, więc witamy Was bardzo serdecznie. Jest piękna pogoda, słoneczko, pełna lampa, ani jednej chmurki. Idziemy do Beatki, bo ona tam już coś ogarnia. Przyjrzymy się, zobaczymy, co ona robi. Damy jej dużo wsparcia. Beata mnie opiernicza, bo stoję na jezdni. Tak, Beatka? Tak, oczywiście. A co, martwisz się, że mnie rozjedzie samochód? No już oczywiście, że się martwię. No człowieku, no co ty? A ty byś się nie martwił? O mnie? Ważne, żeby ciebie nie rozjechał. A ciebie może? Nie no, w ogóle co Może ty... nie będzie tak źle, muszę zejść, bo jedzie Co samochód. ty gadasz? Co Tak, ty cholera, gadasz? myślałem, że nie będzie jechał. Bo ty o tej porze rano to mało kiedy samochód Och. przyjeżdża, rzadko kiedy. I jak tam cię widzę, że tutaj ogarniasz wierzbę. Tak, ja już mówiłam w ubiegłym roku na jej temat, że muszę ją wyciąć, to znaczy inaczej, obciąć, nie wyciąć. Tam kawałek góry niechby zostało. I tak O, się nie przymierzam, widać stąd. przymierzam i się przymierzyć nie mogę. No teraz już muszę to obciąć, dlatego że tu brzydko to wygląda. No i jej też to nie służy. A czy ty widzisz, jakie tutaj są chaszcze? No widziałam, Straszne. widziałam. Zrobisz coś z tym? Oczywiście, ja za chwilę biorę się za koszenie. No to super, Podejmę to wyzwanie. dobrze. Chyba że kosa nie odpali po A zimie. dlaczego miałaby nie odpalić? No, nie wiem. No właśnie. Dbasz o nią bardzo. Nie wiem, czy nie lepiej niż o mnie. Ale teraz to pojechałaś. Żartowałam. Iruś o mnie bardzo dba. No przykro mi się zrobiło. Nie wiem, jak się pozbieram. Weźmiesz kosę i się pozbierasz. No muszę jakoś się ogarnąć. Trzeba z tym żyć. No nie, teraz ja będę miał 3 dni z głowy przez ciebie. Już czuję, jak popadam w doła. Ja cię wyciągnę. Dobra. Irek się złapał za pracę. Nie będziemy może tam dalej do niego podchodzić bliżej, bo ta kosa strasznie hałasuje. Elegancie się ubrał w eleganckie ciuchy robocze i zapiernicza. On to uwielbia robić, zawsze uwielbiał kosić tą kosą. Nie rozumiem tego, bo kosiłam 2 lata pod rząd, jak on nie miał siły i trochę chyba tego nie rozumiem. No ale dobra, no skoro mu to sprawia przyjemność, to niech robi. Tutaj taka drobna usługa sąsiedzka, bo to już jest teren siostry Irka. No ale ponieważ, tak jak powiedziałam, Irek lubi to robić, to niech kosi. A oni przy okazji będą mieli piknie. U nas już jest wszystko wykoszone. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Przyzwoiciej. A tak to takie nieładnie. Było miło, ale się skończyło. Z bólem serca, ale musimy wyjeżdżać. Obowiązki nas wzywają. No i w związku z tym kończymy dzisiejszy odcinek. Tak jest. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za fantastyczne komentarze. Macie wspaniałą wenę twórczą. I tak trzymajcie, bo nas to w jakiś sposób napędza, te Wasze komentarze. Inspiruje. Inspiruje. Oczywiście uśmiech od razu na ustach, a czasami nawet śmiech z Waszych komentarzy, bo są fantastyczne. I tak łapeczka w górę jeszcze poprosimy. I subskrypcję. Subskrypcję. No to tak standardzik taki mamy wyuczony. I kochani, widzimy się w następnym odcinku.
w niedzielę o godzinie 10. O ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i dbajcie o siebie. I Pa, pa. dziękujemy, że jesteście z nami. Ładne serduszko proszę dla naszych widzów. Wczuj się trochę bardziej.